Islandia kojarzy się z wulkanami, lodowcami i surową naturą. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która może zaskoczyć wielu turystów. Bardzo liczna społeczność Polaków. Na początku 2026 roku na Islandii mieszka około 30 000 Polaków, co czyni ich największą grupą imigrantów na wyspie. To ponad 1/3 wszystkich obcokrajowców w tym kraju. Innymi słowy, jest duża szansa, że spacerując po Reykjaviku czy pracując w turystyce, usłyszysz właśnie język polski. Skąd wzięło się tylu Polaków na tej odległej północnej wyspie? Nazywam się Ewa Rogulska, mam 60 lat. Od 19 lat mieszkam na Islandii. W sumie raczej pieniądze, tylko to nas tutaj przyciągnęło, aczkolwiek chcieliśmy tylko posiedzieć ja chciałam posiedzieć chwilę i wyjechać stąd, a wyszło, że jestem już 19 lat. A teraz zostanę, bo muszę dociągnąć do emerytury. Spokój, to, że nie muszę brać na zeszyt w sklepie i wszystko, przede wszystkim spokój. No denerwuje mnie pogoda, ale stać mnie jest na wszystko i to mnie też trzyma. Jaka była Pana motywacja przyjazdu na Islandię? Szef mnie zmusił. A co sprawiło, że Pan został? Szef mnie wkurzy. Duża fala przyjazdów zaczęła się po roku 2004, kiedy Polacy zaczęli wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy. Islandia szybko stała się jednym z kierunków, głównie dzięki dobrym zarobkom i zapotrzebowaniu na pracowników. Cześć, mam na imię Paweł, jestem na Islandii od prawie 4 lat. O Islandii nie wiedziałem nic, poza tym, że jest daleko i zimno. Chciałem wyjechać za granicę w celach zarobkowych i zdecydowałem się na przyjazd do Islandii ze względu na to, że mam tutaj rodzinę, siostry, a w międzyczasie się niespodziewanie pojawił jeszcze siostrzeniec. Jestem tutaj, bo bardzo mi się podoba ze względu na naturę, ze względu na większy lajcik, chill w życiu prywatnym, w życiu zawodowym. Jest tutaj mniej spiny i żyje się tu lżej. Polacy do dziś są ważną częścią islandzkiej gospodarki. Pracują m.in. w budownictwie, rybołówstwie, turystyce czy usługach, czyli w sektorach, bez których codzienne życie na wyspie byłoby po prostu nie do wyobrażenia. Co ciekawe, dla wielu osób Islandia nie jest już tylko miejscem na chwilę. Coraz więcej Polaków zostaje tu na stałe. Zakłada rodzinę i buduje swoje życie właśnie tutaj, między wulkanami a lodowcami, na wyspie ognia i lodu. Nazywam się Ania Matysko, jestem z Koszalina. Przyleciałam na Islandię w roku 2007 i tak naprawdę decyzja padła o przyjeździe na Islandię przez mojego męża. Bo ogólnie z mojej miejscowości sporo osób zaczęło wyjeżdżać. Był chleb, a chciało się bułek. No ja długo nie mogłam się przekonać do Islandii, ale przylecieliśmy tu z małym dzieckiem, 3-letnim i jak poszedł do szkoły, okazało się, że jest specjalny, ale w sumie nie stwierdzono niczego takiego konkretnego. Wtedy pani, psycholog w Polsce, powiedziała mi, że kraje skandynawskie mają bardzo dobrą pomoc dla takich dzieci i że naprawdę ona by mi sama sugerowała, żeby zostać tu i tu mu pomóc, niż w Polsce. I faktycznie on dostał tu bardzo dużo pomocy. Oczywiście ważnym czynnikiem są również zarobki. Jestem Jacek, 21 lat na Islandii. Na Islandię? Tak. Pieniądze. A co sprawiło, że zostałeś tyle lat? Przyzwyczaiłem się do pieniędzy. Dziękuję za szczerość. No nie ma za co. Choć życie na Islandii jest drogie, to wynagrodzenia wciąż są znacznie wyższe niż w Polsce, co dla wielu osób nadal jest silną motywacją do przyjazdu. Robert Trzewiński, na Islandii 19 lat. To tak całkiem przypadkiem tak naprawdę. Znajomy jechał i zdecydowałem się, żeby z nimi jechać. Nie wiem, no podobało się na początku na pewno, to na 100%, a później to już wiesz, no spokój chyba, kasa, no wszystko się zgadza. Tym sposobem powstają Polonie, a ta na Islandii jest naprawdę wyjątkowa. Ludzie są tu względem siebie życzliwi i pomocni. Trzymamy się razem. Czy to islandzkie powietrze, czy woda w kranach prosto z lodowca, czy to kąpiele w gorących źródłach sprawiają, że te bardzo pożądane ludzkie cechy są tu czymś na porządku dziennym. Pomaga w tym na pewno też poczucie wspólnoty, tak silnie zakorzenione w kulturze islandzkiej. Od pierwszego osadnika Ingolfura Arnarssona w 874 roku po pierwszy parlament Althing założony w 930 po prężnie działające związki zawodowe. Islandia do dziś dzień jest wzorcem demokracji i życia we wspólnocie, a tworzą je ludzie tacy jak Agnieszka.
Nazywam się Agnieszka Narkiewicz-Czuryło. Mieszkam na Islandii od listopada 2005 roku. Ja najpierw przyjechałam tutaj w odwiedziny właściwie do moich rodziców, którzy już tu parę lat byli, więc przyleciałam na wakacje. Spędziłam 3 tygodnie wraz z moim synem właśnie na Islandii i zakochałam się w Islandii od pierwszego wejrzenia. Natura, przede wszystkim natura. Oraz ta ilość basenów, dostępu do górek i tak naprawdę nie trzeba daleko jechać, by to wszystko mieć na wyciągnięcie ręki. Byłam na szkoleniu u Wim Hofa, który prowadził szkolenie w Przesiece. To był rok styczeń 2020. Wróciłam na Islandię i jakby stwierdziłam, że ludzie potrzebują takiej wspólnoty, także jakieś przeżywania mocniejszych emocji, że tak powiem. No i tak założyłam grupę. Najpierw to była grupa Zimnolubni Islandia, pierwsze morsowanie, takie jeszcze może nie typowo grupowe było, kilka osób dosłownie przyszło 29 lutego 2020. Formalne, pierwsze już takie, gdzie ogłosiłam wydarzenie i tak dalej, było 8 marca 2020. Więc jakby właśnie minęło 6 lat, odkąd odbyło się pierwsze wspólne morsowanie. I ja wprowadziłam taką śmieszną rozgrzewkę, może to nie jest rozgrzewka, bardziej takie wspólne śmianie się, ponieważ to powoduje rozgrzanie przepony i tak dalej, a i także powoduje pozytywne nastawienie, gdy się wspólnie śmiejemy, zupełnie inaczej patrzymy na wszystko. No i potem idziemy do zimnej wody. No i tak się to rozkręciło. We wrześniu 2020 stworzyliśmy z grupy stowarzyszenie i jest nas obecnie 75 osób. Stowarzyszenie jest raz mniejsze, raz większe, ponieważ jesteśmy tutaj obcokrajowcami, zmieniają się plany życiowe, zmieniają się jakby cele osób, zmienia się praca, więc ta liczba osób jest jakby taka dosyć ruchoma i liczba osób właśnie, która przychodzi na spotkania, też jest ruchoma, więc jakby dla wszystkich jest to otwarte, każdy może przyjść, każdy może spędzić z nami czas i nie musi być członkiem stowarzyszenia. To nie jest tylko morsowanie, my staramy się aktywować także osoby, żeby wspólnie spędzać czas, pójść na spacer, pójść pobiegać, umówić się, nie wiem, na ćwiczenia na przykład, na siłowni, żeby integrować się, ponieważ większość z nas nie ma tutaj rodzin, nie ma tutaj jakiejś grupy swoich, bliskich znajomych, więc fajnie jest tak się spotkać z innymi, z którymi nie musimy jakoś bardzo prywatnie potem się spotykać. Najczęściej się dowiadują po prostu przez Facebooka. Mamy tam swoją stronę i mamy oczywiście wpisane wydarzenia i zawsze można też do nas napisać, także na Messengerze, zawsze ktoś odpisuje i po prostu się dopytać o szczegóły. No ale we wtorki i czwartki o 18 zawsze jesteśmy tutaj na plaży. Ktoś zawsze przychodzi, więc nie ma, chyba że dzieje się, że na przykład ścieki są wylowane, to my ogłaszamy, że takiego wydarzenia nie ma. Natomiast ogólnie zawsze jesteśmy wtorki, czwartki o 18. To jest taka, można powiedzieć, pseudorodzina. Jestem Martyna i na Islandii jestem prawie 2 miesiące. Znalazłam się tutaj dzięki ogłoszeniu na Facebooku, które poszukiwało Polki mówiącej w języku chińskim, aby być przewodniczką na Islandii. Myślałam, że jest to tak ciekawa i losowa informacja, że nie mogę z niej nie skorzystać. Moją główną motywacją były zarobki, ale także odkrycie czegoś kompletnie nowego, dowiedzenie się czegoś na temat miejsca, w którym nigdy nie sądziłam, że spędzę kawałek życia, a co sprawiło, że zostałam i że chcę wrócić. Czego tu nie kochać? Życie płynie dużo wolniej, nie ma kompletnie wyścigu szczurów. W każdym momencie możesz wyjechać kawałek za miasto i być pośrodku przepięknej, oszałamiającej natury. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Nie wiem, na ile odpowiedziałam na pytanie, co Polacy robią na Islandii, ale jest to zjawisko niezwykle ciekawe i dla mnie osobiście wspaniałe. Obserwujcie po więcej. Pa!